No kup, no to kup, kurwa, porządny sprzęt do chujanie. O kurwa. By się zżygał na kamerze, by było. Jak bardzo byliście kiedyś źli na siebie. Ile razy się zawiedliście. Ale nie na kimś, tylko na sobie. Oczekiwania i presja wobec samego siebie potrafi naprawdę zawieść i totalnie zgnieść człowieka. I tak właśnie było na tych zawodach. Zapraszam. Na śniadanie przed zawodami chciałem zjeść coś lekkiego, dlatego wciągnąłem jajecznicę i jedną parówkę. Popiłem to kawą, a później skusiłem się jeszcze na drugi talerz nałożyłem 2 pancake'i i trwa dalej dopychanie. No nie czuję tego jedzenia dzisiaj. Myślałem, że sobie wstanę rano, zjem solidnie, start o 15. A to jest nie jedzenie, tylko dopychanie. Mimo tego, że start był za tyle godzin, to może to było minusem, że tyle zjadłem. Nie wiem. Nie stresuj się, tylko planuję zapanować nad oddechem, bo może mi przejdzie ten ciężar z brzucha. Śmieszne, że wszystko w głowie poukładane, ale w żołądku nie. Bo nie do końca w głowie jest poukładane, no to organizm tak wariuje. Może i koniec końców Wiktoria miała rację. Jaki ty chłop wielki jesteś przy mnie, teraz tak... Zmasowało się. Oj, zmasowało. Teraz już tylko czekaliśmy sobie na transport pod halę i teraz już wiem, że za każdym razem jak będę jechał na zawody, to muszę być jak najwcześniej na hali, bo to uspokaja mnie najbardziej. Ten zapach, dźwięk i całe otoczenie. Mogę oswoić się z całym tym wydarzeniem. A tutaj jest Marcel. Stwierdziłem, że będę też nagrywał walki innych osób z naszego klubu. Ale to było cię po prostu lepszy. Był lepszy. Nie mam żadnych zastrzeżeń, nie? Na twoje trójkąty, cały czas zgarbiony. Miałem chyba moment, że mogłem balachę. Jakbym się bardziej... Ona półczutka była. Ej, jeśli jeszcze tu jesteś, to warto skorzystać. Klasycznie konkursik, do wygrania jest zgrzewa Dzik Vitamin Boost. Jedyne co musicie zrobić to zasubskrybować, zostawić łapkę w górę i napisać komentarz. Wygrywa komentarz bez żadnej łapki w górę i w ciągu 2 dni wybiorę zwycięzcę. Miłego oglądania dalej. Chyba w końcu ktoś normalny promuje jiu-jitsu w tym kraju, stary. Uważaj, daj, zrobisz mnie. O, super. I tutaj była śmieszna sytuacja, bo podszedł trener tego chłopaka, który chciał sobie ze mną zrobić zdjęcie i powiedział mu na ucho, że na jego miejscu zrobiłby sobie zdjęcie z tym gościem, który trzyma telefon, czyli z moim trenerem. I ja mu powiedziałem, że na jego miejscu też bym tak zrobił. Okazało się, że musiałem pożyczyć spodenki, bo w mojej definicji leginsy to te długie, obcisłe takie, wiecie, leginsy. Ale według tej federacji leginsy to wszystko, co jest obcisłe. Więc dziękuję, Borys, że pożyczyłeś mi spodenki, bo gdybym ich nie miał, to bym nie wystartował. Zapasik. Weryfikacja przeszła pomyślnie. Wagę mam o 3 kg za mało, 82 ważę. Wakacje i dużo ruchu robią swoje. No i po weryfikacji postałem sobie chwilę, pooglądałem waleczki i później poszedłem już na rozgrzewkę. Rozgrzewkę zrobiłem klasyczną, czyli mocno rozgrzałem sobie kark, to robię przed każdym treningiem. Mocno też rozgrzałem sobie biodra i nogi, bo wiedziałem, że będę ich mocno używał podczas walki. No i też celem było podnieść sobie tętno. Tutaj wybrałem padnij powstań i udało się gdzieś tam dostać zadyszki, więc wróciłem i czekałem już na moją kolej. Zawsze mnie wszyscy zaczepiają, a teraz wszyscy zaczęli do ciebie, a na mnie nikt nie zwraca uwagi. No ale to ja się z tym czuję źle, no właśnie, ale ja czuję się jak brzydszy kuzy. Nie no, trener nie ma wąsów. Przed walką usłyszałem od trenera, że jeżeli będę trzymał się planu, to obiecuję, że nie będzie na mnie zły. Więc taki też był mój cel, trzymać się planu, czyli walczyć z dołu po prostu. Tak też nastawiłem się na tym pojedynku, od razu wszedłem w dół i postarałem się wciągnąć mojego rywala do zamkniętej gardy. Tutaj ciężko było mi wyciągnąć tą prawą nogę, bo ciągle gdzieś tam mój rywal ją kontrolował, no ale tutaj powoli znajdowałem miejsce i jak widzicie udało się zamknąć. No i oczywiście od razu zacząłem wchodzić po trójkąty, to był mój cel na tą walkę, więc katowałem je naprawdę mocno. Tutaj już wiedziałem, że będzie sukces, że trójkąt zostanie dopięty. Zszedłem z tego, co teraz widzę, poszedłem po złą nogę, mój rywal się wywrócił, ale od razu w walce już ogarnąłem, że powinienem iść po drugą,
No, czasami mam takiego laga, że idę po złom. Tutaj trener podpowiedział mi, żebym kolana razem trzymał. No starałem się, ale gdzieś tam te nogi są po prostu za słabe. No i w tym momencie, jak oglądam ten film, to mnie szlak jasny trafia. Jak mogłem to spieprzyć? No tutaj trójkąt, balacha, kurwa! Dobra, wracając. Tutaj mogłem zrobić balachę. Trener podpowiadał mi, żebym złapał za głowę. Ciągnąłem tą głową, ile fabryka dała. Cały czas, kolana razem! No i tutaj dobrze trener podpowiadał, ale widać, że ta moja prawa noga ciągle wchodziła do wewnątrz, a powinna wychodzić na zewnątrz. Powinienem się skręcać od rywala. No kurczę, no powiem wam, że naprawdę katuję te trójkąty. One wchodzą fajnie na sparingach. Żeby taką manianę odwalić na zawodach, nie? No dlatego jestem właśnie zły. Bo spoko, wygrałem pojedynek, ale nie satysfakcjonuje mnie to, bo w jakim stylu ja wygrałem, to po prostu, nie chcę o tym myśleć w ogóle, bo są rzeczy, które trenuję i one mi akurat na tym pojedynku nie weszły, nie? Ja wiem, że są zawody, że umiejętności odchodzą, bo stres, bo coś tam, no ale kurde, ale tutaj sami widzicie, że do samego końca walczyłem tymi trójkątami. Tutaj wielkie podziękowania dla sędziego, że przerwał ten pojedynek, po prostu czas się skończył, ale ja nie muszę dłużej na to patrzeć. Wygrałem, dostałem 2 punkty za przewagę, chyba coś takiego. No taki mówiąc to na styk wygrałem, po prostu, ledwo. Tutaj możecie zobaczyć mojego trenera, który już wiem, że ma dla mnie przygotowane parę miłych słów. Tutaj jeszcze szybkie gratulacje od Nikosia, chłopaka z maty. Pozdrawiam. Kurwa, bo głupie, no głupie. No to kup, kurwa, porządny sprzęt do chuja, nie mejsy, kurwa. Testy trzeba robić, kurwa, ketle zacząć machać. Siłownia, no kurwa, trójbój. Klata, przysiad, kurwa, martwy. Do tego mejsy, worek nosisz z piachem, kurwa, zajebiście. Ale jak ciebie napiera, to musisz się odsuwać. Tak, odsuwać od niego. Tak, i por zapieraj na mnie. Dziękuję bardzo. Za mało maty było. Dziękuję bardzo. Nie wiem, to nic było ciekawego do powiedzenia. A ja was po prostu nagrał. To było rykowisko tak zwane, wypychali się, co nie? Rogami. Mutant wjechał. Chciałem, żeby włączyli mutanta, ale podejrzewam, żeby się skończyło. Reżyser kina akcji, nie wali ścierwa. Tutaj śmieszna sytuacja, bo Łukasz udowodnił, że można mieć 0 punktów podparcia podczas walki. Ale mocno to siadło. Dobrze! To jest dzik. To jest dzik. On by się nadawał do waszej kampanii reklamowej. No i tutaj przechodzimy do drugiej walki, trzeciej w drabinkach, bo do poprzedniej mój rywal się nie stawił. Także tutaj jest walka o 3. miejsce. Sweep za kostki, nieudany. Znaczy nie wszedłem tam na rywala. Ogólnie pierwsze co, to poczułem, że mój rywal jest bardzo silny i bardzo chciałem szybko go sprowadzić na dół. No i też tak dosyć chaotycznie przechodził moją gardę. Bardzo się siłował ze mną. Ja na tamten moment już czułem się taki trochę wyrąbany, bo mam także adrenalina, jak tam wchodzi, czy tam stres, to mocno drętwieją mi dłonie. No nie miałem gdzieś energii się z nim siłować. Całą walkę mocno skróciłem, bo tak naprawdę wyglądała w kółko. Ja zapinałem do gardy, mój rywal wychodził z tej gardy, ja wchodziłem do połówki, przepinając się do pełnej gardy, no i tak w kółko. Tutaj mocno upadłem i wszedłem do tej gardy zamkniętej. Plan był prosty. Tak jak w poprzedniej walce, walczyć o te trójkąty. Tutaj druga rzecz, której najbardziej żałuję z tych zawodów, że nie wpiąłem się tutaj za plecy. Było naprawdę bardzo blisko. Jedyne czego zabrakło, to żeby być bliżej klatą do ciała rywala, bo zrobiłem lukę i on już mógł włożyć tutaj, jak widzicie, swoją rękę. No niestety, tych trójkątów i tego wejścia za plecy bardzo żałuję, naprawdę. To są główne takie powody, że wkurzają mnie, Tutaj mój rywal próbował przejść mi gardę, ja go zapiąłem do połówki i próbował zrobić mi duszenie. Ja czułem, że ono jest tam chaotyczne, rozpinałem je, wiedziałem, że do niczego nie dojdzie, ale w pewnym momencie mój rywal ścisnął mnie jedną ręką tak za szyję, że po prostu poczułem bełta w połowie drogi z żołądka do moich ust. To naprawdę było już blisko, i stwierdziłem, że odklepię, bo miałem coś takiego, że zaraz się zżygam. Serio, zaraz się zżygam. Nawet widzicie, że sędzia nie wiedział, o co chodzi, dlaczego odklepałem, także nie wiem. Dziwna akcja. A tutaj
i już trener miał dla mnie przyszykowany klasyczny, profilaktyczny opierdol. Jest lepiej niż było, ale może być zawsze. ale dopóki nie wyjdzie poza żuchwę, to nie mam o czym rozmawiać, nie? Głupie to jest, bo tam nie było duszenia, nie? Wydamy się zżygał. Bo ja mu rozpiąłem te ręce, ale pierwszy jak do mnie podszedł i złapał się głowę. O kurwa. No, mówię, dobra, szybko wchodzimy na dół i czułem, że będzie wchodził po duszenie, zacząłem mu rozpinać to, ale jedną ręką mnie tak tu wziął, a od rana walczę z żołądkiem. Mówię, nie klepnę tego, bo nie dusi. I nagle taki, o kurde, nie wiem. Ale jak trener mówi, mogłem zrobić show. By się zżygał na kamerze, by było. No tak jest. Fajnie, że jedną wygrałem. Niespektakularnie, ale są wnioski, tak? Fajnie, że trener był. Fajnie, że wszystko widział. No co, no będę nadrabiał to, czego jeszcze nie przerobiłem, nie? Miałem coś takiego, że uświadomiłem sobie, że jakbym tu przyszedł i rozwalił wszystkich, to by było za łatwo, nie? Powiedz sobie pierwszą walkę, jak walczyłeś z dołu, jak walczyłeś teraz z dołu. Ale że tu bóle. Małymi krokami. Okay. Słuchaj, no chujowo, że odkrywasz co odkrywałeś, ale jest progres. Po tym jak trener powiedział, że wtedy na DTC jak łatwo dałem sobie wejść boczną, no, przejść gardę, to zacząłem ją katować. No i cieszę się, że przynajmniej to jest Było widoczne. lepiej, ale kurwa, no musisz szyję rozmocnić. Nie możesz czegoś takiego, co nie? No to zaczynamy projekt szyję. Dokładnie. A tutaj widzicie, jak Wiktoria po całym dniu nagrywania po prostu odsypia. Bardzo Ci dziękuję, że nagrałaś mi wszystkie te ujęcia, bo fajny vlog wyszedł. No i co, no już na zakończenie powiem, wiem, że jest tak, że no jest ten progres, mógłbym się cieszyć tymi małymi rzeczami, no i ja to widzę, ale po prostu czuję, że zawiodłem samego siebie, bo pokazałem nie to, co chciałem. I nie chodzi tutaj o wygraną, że pojechałem tam z nastawieniem, żeby wygrać złoto. Ja bym mógł przegrać tą... Mógłby być taki sam wynik, tylko dla mnie liczy się to, w jaki sposób ja to wszystko jakby wygrałem i przegrałem, no nie? Także no nic, po prostu bardzo mnie mocno tutaj to dotknęło. Każdy jest kowalem swojego losu, jak to się mówi, więc ja sam za to odpowiadam. Ale będzie git, już nadrabiam wszystkie techniczki, wszystkie błędy. Jak to się mówi, wrócę silniejszy. No ale no, chyba o to w tym wszystkim chodzi, nie? Żeby popełniać błędy i się na nich uczyć. Dziękuję Wam bardzo, że obejrzeliście ten materiał. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy chcielibyście więcej zobaczyć mojego trenera tutaj na odcinkach, bo ogólnie uważam, że może Wam się spodobać treningowy content. Tutaj macie namiastkę tego, więc dajcie proszę znać. Jeszcze raz bardzo dziękuję Wiktorii, że nagrała mi całe te zawody. I co? Widzimy się w następnym.